Cześć kochani, chcę Wam pokazać dzisiaj, jak wykonać taką fryzurę krok po kroku. Jest ona jedną z najczęściej wybieranych ostatnio przez panny młode i jest, uważam, bardzo uniwersalna. Możecie dostosować ją niemal do każdego stylu, w jakim pracujecie. Zobaczcie sami. Najpierw należy przygotować włosy. Zostawiłam małą sekcję, żeby Wam pokazać, jak to robię. Reszta włosów jest już przygotowana. Ja przygotowuję włosy karbownicą Gamma Microfrizz, ale ważne, żeby Twoja miała jak najszersze płytki i jak najmniejsze ząbki, żeby karbowanie dało efekt, ale nie było zbyt widoczne. Karbujemy napięte, cienkie i wąskie pasma do góry pod kątem 90 stopni, dzięki czemu włosy będą proste, bez załamań, wicherków, plastyczne, no i oczywiście będą miały większą objętość. Przechodzimy do podziałów. Zostawiłam trochę luźnych kosmyków z przodu, które dodadzą nam odrobinę naturalności i wydzielam sekcję przodu od ucha do ucha. Płaskimi klipsami przypinam włosy, żeby nam nie przeszkadzały i zabieram się za tył. Mniej więcej od skroni czy od brwi wyznaczam kolejną sekcję, która będzie tworzyła całą objętość i teksturę na górze. Delikatnie podpinam ją, uważając, żeby nie zrobić niechcący załamań i przechodzę do dołu. Dokładnie wyczesuję każdą partię, co ułatwi nam potem zachowanie czystości we fryzurze. Należy o tym pamiętać. Związuję gumką delikatnie z boku. W zasadzie obojętnie, z którego to od Was zależy. Zabieramy się za górę. Układam włosy naturalnie do tyłu i oczywiście dokładnie wyczesuję. Teraz chwytam włosy na płasko między dwa palce i obracam. Roboczo przypinam całą sekcję kokówką. I na tym etapie wchodzi pierwszy kosmetyk. Osis Plus Volume Up. To jest wosk w sprayu, który wygładza włosy i delikatnie je przykleja, przez co bardzo ułatwia nam pracę. Dobra, przechodzimy do naszej tekstury. Wyciągamy już od nasady dosłownie jednego włosa i wszystkie równolegle pod nim. Zaczynamy od pierwszego włosa i dobieramy te niżej, nie odwrotnie.
Trzymając jedną ręką wyciągnięte już pasmo, drugą czyszczę i wygładzam resztę pasma. Koniecznie trzeba je na górze trzymać, żeby się nie schowało po prostu. Dla większej czystości używam grzebienia i w taki sposób przeczesuję pasmo, żeby wszystkie włosy ułożyły się równolegle. Na bieżąco używam wosku w sprayu. Pryskam z daleka, bo jest tłusty i naprawdę potrafi obciążyć włosy. Natomiast doskonale za to potrafi też przykleić i odstające włoski i delikatnie utrwala wyciągnięte już pasmo. Czystość w tych fryzurach niestety jest bardzo pracochłonna i czasochłonna. Przyszła kolejne pasmo i znów zaczynamy od pierwszego włosa. Często jaśniejsze refleksy podpowiadają nam, gdzie wyciągać, albo na przykład zamiast prostego przedziałka można podzielić zygzakiem, co też pokaże nam, gdzie można zacząć. Do czyszczenia używam przede wszystkim widelca. Łapię pasmo między zęby i przechylam grzebień tak, żeby zęby trzymały te pasmo z obu stron i ściągam wszystko na dół. Sekcje muszą być idealnie czysto oddzielone, żeby każdy włos wiedział, gdzie ma iść. I zaczynam wyciągać ostatnie pasmo z tej strony. Przechodzę na drugą stronę. Te pasmo aż się prosi, żeby je wyciągnąć. No, wyciągam. Staram się układać pasma zawsze w jakąś falę. Nigdy przy takich fryzurach w linie proste. Często pasma łączę w taki listek. Dodaje to nieco artystycznej nutki, podoba mi się. Doczyszczam jeszcze pasmo. Między zęby i ściągam w dół.
Kokówką układam nasze pasmo. I łączę w listek. Palcami delikatnie tylko dotykam to pasmo i wygładzam zgodnie z kierunkiem fali. Moje ręce idą zgodnie z falą i nie prostują jej. Kolejne pasmo od pierwszego włosa. Dokładam równolegle, czyszczę. I układam w falę. Kokówką łapię pasmo między jej ramiona, przechylam tak, żeby ułożyć je w odpowiednim kierunku. W zależności od tego, w którą stronę przechylimy, w takim kierunku będzie szła fala. Spójrz. Jeszcze jedno pasemko. Lepiej wyciągnąć mniej większych pasm niż więcej malutkich. Będzie to wyglądało zdecydowanie lepiej, lżej i bardziej kobieco. Dodam jeszcze delikatną falę tutaj. I może jeszcze przy nasadzie.
Tak, żeby fala ładnie schodziła w dół. Wyjmuję naszą roboczą kokówkę i chowam wszystkie odstające niepotrzebne włosy. Wpinam póki co jeszcze raz kokówkę roboczą. Mogę coś teraz jeszcze dociągnąć czy tam schować. Dobra. I dopiero teraz wchodzi lakier. Ja używam często Osis Plus Finish mocny i pryskam małymi psiknięciami precyzyjnie i od razu palcami wygładzam to pasmo, sklejam je, żeby było czystą i ostrą linią. Praca rąk jest bardzo ważna. Musisz głaskać to pasmo, od razu układając je w falę. Pamiętaj, żeby go nie prostować. Ok, lakier przykleił nam te pasma i utrwalił piękny listek. I w taki sposób utrwalamy każde pasemko po kolei. Po psiknięciu lakier zawsze trzeba niejako wtopić we włosy, żeby skleił co trzeba, utrwalił, wygładził i dopiero wtedy fryzura przetrwa wszystko. I teraz można testować. Tak utrwalone włosy powinny wracać na swoje miejsce, nawet jak je delikatnie pociągnę. W końcu można całą sekcję porządnie przymocować wsówką. Szukam ostatniego włosa w sekcji, łapię go wsówką, zahaczam też o włosy przy nasadzie
i wbijam wsówkę równolegle do pasma. Wepnę dla pewności też drugą wsówkę. I upewniam się jeszcze, że kształt jest odpowiedni, żeby nie było z tyłu za płasko. Przechodzimy teraz do boku. Można podtapirować sobie tą naszą górę nasady, jeżeli chcemy większą objętość, ale ja zostawię naturalnie, tak jak ostatnio zresztą panie coraz częściej chcą. Przeczesuję i dzielę całą sekcję na dwie części. Mniej więcej od skroni znowu wydzielam górną sekcję, przeczesuję spryskuję woskiem i znowu na płasko przesuwam rękę w kierunku, w którym chciałabym przypiąć to pasmo, czyli troszkę w tył, na płasko. I odwracam. Przymocowuję roboczo kokówką bądź klipsem i zaczynam wyciągać od ostatniego włosa. Delikatnie wystarczy zarysować te pasma, nie trzeba wyciągać ich wysoko. Chcemy uzyskać po prostu luźną, naturalną objętość. Woskiem sobie je wygładzam dodatkowo. Widelcem czyszczę, układam wszystkie włoski równolegle. I zaczynam utrwalać lakierem. Znowu małe psiknięcie i od razu ręką przegłaskuję te całe pasmo.
Znowu wyciągam wsówkę i chowam robocze. Wyciągam roboczą wsówkę i chowam włoski. I przypinam wsówką. Tak samo jak poprzednią sekcję. Łapię ostatni włos. Zahaczam o włosy przy nasadzie i równolegle. Wbijam. Z dolną sekcją robimy w zasadzie dokładnie tak samo. Przeczesujemy. Wyczesujemy na płasko. Przyszła teraz kolej na kolejny kosmetyk, czyli Osis Plus Tame Wild, czyli krem wygładzający. Jest to krem, który nadaje się do większych partii włosów. Rzeczywiście bardzo fajnie wygładza i te niesforne włoski przykleja, przez co ta czystość jest zdecydowanie lepsza. Wyczesuję na płasko. Przesuwam rękę, wyciągając jednocześnie dół. Ta część na górze jest ciasna, przez co mamy też fajną objętość, mamy tą falę. I nie robią nam się żadne dziury. Utrwala do pasma. Pamiętając o falach, równolegle wpinam i zabieram się za ostatnie pasmo z naszego boku. Wyciągam jedną stronę, druga strona jest ciasna. Na płasko. Przechylam .
Wygładzam wszystko widelcem. I utrwalam. I przymocowuję wsówką. Dobra. Przechodzimy do drugiego boku. Wykonuję go analogicznie do poprzedniego. Najpierw rozczesuję, wydzielam partię i działam. Pozostałą część włosów dzielę na dwie części. Pierwszą część stanowi nasz kucyk, a drugą reszta włosów. Mniej więcej po środku przymocuję wypełniacz. To jest część takiego normalnego, okrągłego wypełniacza, którego rozwinęłam i odcięłam sobie tyle, ile akurat teraz potrzebowałam. Przymocuję go dokładnie z każdej strony.
przechodzimy dalej. Użyję na pasmo Osis plus Tame Wild. Rozprowadzam dokładnie. Wyczesuję. Każdy włos musi być na swoim miejscu. Pamiętajcie o tym, że muszą być równolegle. Układam te pasmo od razu w bok, od razu przeczesuję je na bok i na płasko staram się schować tą gumkę. Włosy układam za tą gumkę. I roboczo je tutaj przymocuję. Dobra. Woskiem? Wygładzamy i będzie można zacząć wyciągać. Wyciągam ostatnie pasmo od samej nasady, od samego początku pasma. Można używać takich klipsów. Metalowe klipsy usztywnią nam pasmo i zabezpieczą nasz pierwszy włos, który powinien być wyciągnięty. Dzięki temu on się nam nie schowa i będzie dużo łatwiej wyciągnąć i uzyskać ładną falę. Wyciągnę kolejną. Wyciągamy jeden włos. Pamiętajcie i wszystkie równolegle pod nim. Dobieramy do tego ostatniego włosa te niżej. Wyczesuję. Wyciągam i układam w falę, żeby to nie były takie proste linie, tylko zawsze fala. To ile wyciągniecie i w którą stronę je wygniecie tak naprawdę zależy od Was, od kompozycji, jaką będziecie chcieli stworzyć.
Wchodzi teraz kolejny kosmetyk, to jest Osis Plus Freeze Pump. To jest mokry, delikatny, mokry lakier. Bardzo ładnie przykleja nam włoski, pomaga nam wyczyścić te, które odstają, ale są już ułożone w odpowiednim kierunku, czyli powinny być już wstępnie wyczyszczone i wtedy widelcem przyklejamy je pięknie, równolegle do pozostałych włosów. Pomagam w układaniu fal kokówkami. Wyjmuję roboczą kokówkę, czyszczę. Przymocowuję wsówką, tak, żeby zakryć tą gumeczkę. Użyję jeszcze jednej. I możemy przechodzić do drugiego pasma. Wygładzam kremem. Przeczesuję. I tak samo na płasko przekręcam i roboczo przymocowuję mniej więcej w połowie pierwszego pasma pod spodem, tak żeby stworzyła się ciekawa fala. I wyciągamy ostatni włos. Widelcem układam włoski równolegle. Patrzę, gdzie można wyciągnąć kolejne pasmo, tak żeby to Wam po prostu pasowało. Metalowym klipsem łapię nasady, żeby nam się pasmo nie schowało.
Wyciągam jeszcze jedno. Klips nam tutaj bardzo ułatwi sprawę, bo złączy odstające pasma, dzięki czemu będzie bardziej ostra krawędź i czysta. Dociągamy na spokojnie, układamy w fale. Utrwalamy wszystko lakierem na bieżąco, czyszcząc jednocześnie. Pamiętajcie o jednoczesnym pryskaniu i głaskaniu, żeby wtopić ten lakier. Zabezpieczam wsówką. Przechodzimy do ostatniego pasma, które nam zostało. Można je schować, można je przypiąć z boku. Można nim załatać jakąś dziurę, która często mimowolnie nam tutaj powstaje.
Końcówkę chowamy pod spód. I kiedy już każdy włos jest na swoim miejscu, przechodzimy do przodów. Używam grubej lokówki 32 do nakręcenia tych luźnych kosmyków. Praktycznie zawsze kręcę je od twarzy. Dobra. Delikatnie tapiruję samą nasadę i układam włosy na dłoni, tak żeby przy skroni były w zasadzie na płasko, a nad czołem objętość była nieco większa. Trzymając tak dłoń, pryskam lakierem, żeby utrwalić małymi psiknięciami. Czekam, aż wyschnie i układam dłonią. W ten sposób objętość zostanie fajnie zachowana, podniesiona, a jednocześnie będą się trzymały, nie będą opadały na twarz, na oczy. To nie powinien być jakoś mocno skręcony loczek, ale raczej luźna fala, która doda naturalności. Te luźne kosmyki można wkomponować we fryzurę, zahaczyć o pasemko, tak żeby dodały one trochę luzu, stworzyły efekt takiego nieładu.
wygląda efekt końcowy. Dajcie koniecznie znak w komentarzach i wiadomościach, czy Wam się podobało. Do zobaczenia!